W czasach mojego dzieciństwa, zanim stałem się fanem wielkiego komiksowego uniwersum Marvela, wszystko zaczęło się od filmów animowanych Pixara, które wprowadziły mnie w świat popkultury. Marvel przyszedł dopiero później jako kolejny etap mojej przygody. Kiedy istniał jeszcze Jetix w telewizji we wczesnych latach 2000, leciały tam fajne kreskówki. Jedną z tych wyjątkowych jest właśnie serial animowany z 1994 roku Spider-Man The Animated Series, czyli według mnie perfekcyjne dzieło gatunku superhero. Fakt faktem, może nie dla każdego istnieje coś takiego jak perfekcyjny serial czy film, ale co tam. Dziś poznacie moją analizę, dlaczego Spider-Man Taz to GOAT. Pomysł na ten film wziąłem z kanału Makowiec, konkretnie z jego materiału o Shreku 2, gdzie wyjaśniał, czemu to perfekcyjny sequel. Pozdrawiam. Zapewne wielu z Was miało pierwszy kontakt z tą postacią właśnie w tej produkcji. Choć pierwszy sezon skupiał się głównie na klasycznych złoczyńcach, to origin story Petera został pokazany dopiero później w drugim i trzecim. Znajomość komiksów sama w sobie nie była obowiązkowa, bo serial tłumaczył wszystko wystarczająco dobrze, żeby nawet totalny nowicjusz ogarnął, o co chodzi. Już od pierwszego odcinka widz mógł łatwo utożsamić się z Peterem Parkerem jako Spider-Manem, 19-letnim gościem, który na co dzień zmaga się z problemami i obowiązkami swojej kariery superbohatera, ale też zwykłego życia. Oglądasz, masz przy sobie kole z chipsami i się bawisz. Tak więc myślę, że jest to najlepszy start dla każdego, kto chce wejść w ten gatunek. Jedną z rzeczy, które naprawdę wyróżniają Spidermana z 94 jest to, jak bardzo szanuje materiał źródłowy. Są odcinki zarówno oparte luźno, jak i bezpośrednio na komiksach. Czasem twórcy adaptowali konkretne historie niemal 1:1, innym razem mieszali różne wątki, ale serio, to duży plus. Pochwały należą się również historii Petera Parkera. Została przedstawiona dokładnie tak, jak to miało miejsce w jego debiucie w 15 numerze Amazing Fantasy z 1962 roku. Tak niesamowicie to buduje klimat i pozwala naprawdę wczuć się w tę postać, że aż trudno oderwać wzrok od ekranu i zapomnieć, że to tylko kreskówka. Mocnym punktem tego serialu jest szeroka gama postaci. Każdy ma tu swoją rolę do odegrania, nie tylko sam Spider-Man. Znajdziemy tu prawdziwą plejadę wylanów, ale też gościnnych bohaterów, takich jak X-Men, Punisher, Blade, Daredevil, Iron Man, Kapitan Ameryka i wielu innych. Finałowe odcinki z dwuczęściowego wątku Spider-Wars zaowocowały nam również pojawieniem się Spider-Verse. Postaci supportujące też są super, świetnie tworzą relacje z Peterem, zapewniając solidny build-up emocjonalny. Dzięki temu jego historia staje się bardziej autentyczna i angażująca, a widzowie naprawdę czują ciężar jego decyzji i wyzwań. Gdybym ja zaprzyjaźnił się ze Spideyem, może nie walczyłbym typowo na pięści, ale za to nieustannie bym go wspierał, a on mógłby mi zaufać. Polski dubbing to po prostu pik zajebistości, szczególnie w drugiej wersji od Fox Kids. Aktorzy tak dobrze pasują do bohaterów, że trudno sobie wyobrazić ich inaczej. Niezaprzeczalnie najlepszym głosem Spidermana jest Jacek Kopczyński, od którego nie da się oderwać słuchu. Po prostu top of the top. Co? Spiderman? Gdzie? Gdzie? Tak się denerwuję, gdy spotykam sławnych ludzi. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Klimat jest bardzo fajny, trochę mroczny, nieco poważny, ale nie aż tak jak w przypadku Batman The Animated Series. Serial doskonale balansuje na granicy między dramatem a przygodą. Praktycznie w każdym odcinku bohater serwuje solidną dawkę dobrego humoru, czasem może i boomerskiego, ale każdy jego tekst to złoto, które niezmiennie wywołuje u mnie uśmiech. Nawet teraz, kiedy jestem już dorosłym facetem w wieku 21 lat. Cenzura dla niektórych może wydawać się zwyczajnie głupia, gdyż ograniczała pewne aspekty, jak choćby podczas walk nie można było używać pięści, zamiast tego były kopnięcia czy zahaczenia, albo zmieniano niektóre słowa, np. zabić na zniszczyć. Osobiście mi to nigdy nie przeszkadzało. Nie mogło również zabraknąć soundtracku, który, nie zawaham się powiedzieć, jest absolutnie perfekcyjny i pasuje do klimatu całego serialu. Co ciekawe, stworzył go sam legendarny gitarzysta zespołu Aerosmith, Joe Perry, za co należy mu się ogromny szacunek. Słuchałem każdego motywu z kreskówkowych wersji Spidermana. Są fajne, ale moim zdaniem i tak nie mają podjazdu do tego. Steel, Banger.
W odcinkach muzyka znakomicie buduje akcję i napięcie, co tylko podbija emocje przy seansie. Czy to walka, czy wątki romantyczne, wszystko ze sobą współgra. Utwór z głównej czołówki uczynił Spidermana jeszcze bardziej ikonicznego. No to pora na grand finale, czyli podsumowanie. Kiedyś zrobiłem rewatch Spider-Man The Animated Series i wciąż uważam, że to masterpiece gatunku superhero. Nie tylko stanowił fundament, ale do dziś pozostaje w sercach rzeszy fanów. Ma ogromny potencjał, by doczekać się sequela na miarę X-Menów. Choć planowana jest miniseria komiksowa Spider-Man 94, to ja wolałbym zobaczyć to jako serial. Ponadczasowa animacja, która zapiera dech w piersiach, wciąż potrafi zachwycić i wzruszyć. Nie mogę powiedzieć nic więcej niż, że jest to bez wątpienia perfekcyjny klasyk.